Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału, jaki tutaj przygotowałem dla Was. Ten film będzie niejako wstępem do jednego z nowych cykli, z nowych serii, jakie będę chciał tutaj na moim kanale przedstawiać mniej więcej, tak liczę, od jesieni tego roku. Teraz wakacje, dużo innych prac. Po wakacjach zacznę troszeczkę więcej tworzyć. Może te serie Wam się spodobają, może nie. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam, zachęcam do subskrypcji kanału, to wtedy te nowe rzeczy Was nie ominą. A ta konkretnie seria, gdzie tutaj widać piękny, duży bałagan, dotyczyć będzie mojej przygody, którą niedawno rozpocząłem z Home Assistant. Bardziej tutaj będę prezentował rzeczy sprzętowe, to co będę tutaj wymyślał i robił, ale nie omieszkam też pewnych rzeczy pokazać od strony programowej, do czego ja wykorzystuję Home Assistant. Nie jest to u mnie system stricte do automatyzacji domu, a do wspierania pewnych tutaj procesów i rzeczy, a także do nadzoru wszelakich urządzeń, jakie w domu mam. Dzięki swojej tutaj możliwości integracji z prawie wszystkim Home Assistant pod tym kątem jest rewelacyjny. Niestety, jeżeli chodzi o już inne sprawy, jest troszeczkę gorzej, nie jest bardzo przyjaznym środowiskiem, ale to o tym w zupełnie innych filmach. To, co tu wszystko leży, ten cały bałagan, są to elementy, nie wszystkie, bo jeszcze troszeczkę więcej ich będzie. To zobaczycie już w kolejnych odcinkach tej serii. Są to elementy, z których ma powstać sterowanie, nadzór, kontrola do mojej kotłowni. Będzie to nadzorowało pracę pieca, temperatury w różnych miejscach. Dodatkowo będzie odcinać, jeżeli będzie taka potrzeba, wodę na cały dom, bo współpracować będzie z zaworem elektrycznym, który jest na instalacji, poprzez układ czujnika zalania, który jest zaprezentowany na jednym z moich filmów. Coś takiego wykonałem. Założenie było takie, że to wszystko ma sterować tymi elementami, natomiast musi też działać w momencie, kiedy te HA, czyli serwer i te wszystkie urządzenia nie będą dostępne, nie będą funkcjonowały. Także jest to autonomiczna część, nie cała oczywiście, ale te najważniejsze elementy są autonomiczne, a HA, jak to sama nazwa wskazuje, asystent, do tego właśnie będzie służył. Będzie wspierał tutaj pracę, będzie mógł realizować automatykę, ale bez niego też to będzie funkcjonowało. I tak na szybciutko tutaj Wam opowiem, z czego to się będzie składało. Tak jak zaznaczyłem, w kolejnych częściach będę to pokazywał już, jak łączę, jak robię, programuję itd., itd. Sterowanie, piec, pompy, sygnały z czujników, które mam w tej chwili standardowe pomieszczeń. Wszystko będzie zrobione na takim module TT Wonder. Dlaczego na takim module? Można, ktoś by powiedział, stosować ESP32 typowe, no to też jest ESP32, robić przez ESP Home itd., itd., itd. No ja korzystam tak, po pierwsze z tego co mam, po drugie, żeby zapewnić jak najprościej autonomię, no to miałem taki moduł i go wykorzystałem. On zapewnia już pracę autonomiczną, a połączenie z HA poprzez na przykład MQTT albo, jak ktoś woli, zrobić też poprzez Modbusa, zapewnia jego odczytywanie i sterowanie i to wszystko będziemy mogli pięknie z tego modułu mieć wszelkie informacje. Dodatkowo też taki miałem moduł, który prezentowałem w jednym z filmów. Jest to moduł do współpracy z 4 czujnikami PT100 i on po Modbusie tutaj będzie nadawał to, co odbiera. I te czujniki będą wykorzystane między innymi do pomiarów, głównie do pomiarów temperatury wody z pieca i co wszystko w tamtym zakresie funkcjonuje, czyli powrót, zasilanie, podłogówka i tak dalej. 4 czujniki, więc niedużo pomiarów będzie. Taki malutki modulik, to tak na szybko, to prawdopodobnie na tym module zrobię. Jest to moduł pomiaru, a właściwie wykrywania, bo on nie mierzy, tylko wykrywa przepływ prądu. Tutaj przekładamy przewód, na którym chcemy sprawdzać przepływ tego prądu zmiennego, przemiennego, żeby ktoś się nie czepiał. No i tu mamy wyjście przekaźnikowe, które daje nam sygnał, że ten prąd o jakimś ustawionym tym potencjometrem progu się pojawił. I to będę używał, bo pieca nie będę integrował z systemem, to będę używał po prostu do wykrywania tego, że piec się załączył, niezależnie od tego, czy
podgrzewa wodę, jest to piec jednofunkcyjny, czy w obiegu centralnego ogrzewania działa, to będzie informowało, że ten piec po prostu chodzi. Oczywiście dojdą, to tutaj nie są wszystko, wszelkie zabezpieczenia już tutaj wysokonapięciowe. Mówię wysokonapięciowe w sensie napięcia z sieci, reszta będzie chodziła na niskim napięciu. Do tego, to co uwielbiam, i tutaj sobie będę ładnie to robił, łączył, wszystko będzie na złączkach tutaj dinowskich, na szynie DIN. No tutaj akurat poszedłem, bo do tych mam dostęp. Są całkiem sympatyczne, czyli Top Job Sywago. Tutaj leży jeszcze tablecik. Prosty tablecik. Malutki, znaczy malutki, no 8 cali, także może nie jest aż taki mały. On będzie robił za panel sterujący, który będzie na drzwiach szafy, w której to wszystko będzie umieszczone, zamontowany i będzie wyświetlał tutaj nam z HA wszystkie informacje i nim będziemy mogli sterować. Ktoś by mógł powiedzieć, że można zastosować na przykład jakieś moduły z ekranami LCD, które są dostępne tam 4,3, 5, 7 cali na ESP. No owszem można, ale tak cenowo, po pierwsze to wyszło taniej niż taki moduł, a po drugie, jeżeli ktoś już tam się bawił tym HA i programowaniem, dobrze wie, że tworzenie oprogramowania i wyświetlania różnych rzeczy na taki moduł z ESP w momencie, kiedy chcemy dużo eksperymentować, no to jest po prostu katorga. Każda zmiana przy takim standardowym programowaniu to jest wgranie nowego firmware'a. Są oczywiście inne opcje i tak dalej, ale nie ma prostszej możliwości niż tworzenie po prostu zwykłego panela w wizualnym edytorze HA i on od razu nam się tu wyświetli. Tu nic nie musimy robić, nic wgrywać. Jest fajny, duży, ładnie to będzie wyświetlał. Będzie w trybie kiosk mode. No i wszystko będzie funkcjonowało. Także dlatego w tą stronę poszedłem i na takim tablecie to będę robił, nie na wyświetlaczach. Ale to już co kto lubi, bo niektórzy lubią się bawić i programować. Ja programistą HA nie jestem. Szkoda mi czasu na zabawę, a jest tak to naprawdę bardzo czasochłonne, żeby coś dobrego stworzyć na tym układzie. No i oczywiście elementy mechaniczne, czyli szyny dinowskie, TH35, korytka, gdzie wszystkie te kable się upchnie i wszystko będzie zamontowane na tej, co tu leży pod spodem, płycie drewnianej, sklejka gruba. Ktoś by powiedział, że to jak można na sklejce takie coś montować, no przecież to trzeba by zrobić na przykład metalowym stelażu albo na metalowej płycie. No ja mam taką deskę, nie będę wydawał tutaj pieniędzy na inne rzeczy. W niczym to nie przeszkadza, będzie funkcjonować. Jak się wszystko dobrze połączy, nie będzie żadnego problemu. Oczywiście do tego będzie zasilanie z podtrzymaniem, żeby to wszystko funkcjonowało, ale to już osobny element, który nie będzie na tej płycie tutaj zamontowany, tylko będzie stał obok. To wszystko, proces montażu, poszczególne uruchamiania będę starał się Wam w filmach pokazywać. Także to tyle w tym bardzo króciutkim filmie, który jest tylko takim wstępem, tak jak zaznaczyłem na początku, do nowej serii. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, jeżeli tematy HA, a także nowe, które powstaną na moim kanale, jeszcze nie powiem jakie, ale jeżeli nie chcecie przegapić, zawsze można subskrypcję odwołać, jak się Wam nie spodoba i nie będzie problemu. A jeżeli tą subskrypcję będziecie posiadali, no to oczywiście wszystkie te nowości Wam się pojawią. Zapraszam do oglądania również innych filmów z innych dziedzin, jakie na moim kanale są dostępne. I cóż, do zobaczenia niebawem w kolejnych filmach z tej serii i jakichkolwiek innych, jakie chcecie obejrzeć. Do zobaczenia.